W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak poradzić sobie z odrostem w domowych warunkach. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami zdobywczyni tytułu Grand Prix 2020 Viva Nail Cup w Poznaniu Klaudia Kawińska. Cześć dziewczyny. Klaudia opowie nam, jak poradzić sobie z odrostem. Dokładnie, w obecnej sytuacji wiele salonów kosmetycznych jest zamkniętych i dzisiaj pokażemy Wam to, co ja przekazałam swoim klientkom, jak mają poradzić sobie z odrostem. Zaczynamy! Zakładamy dwa scenariusze. Pierwszy. Jedyny asortyment, jaki posiadasz, to pilnik i tradycyjny lakier do paznokci. Drugi. Posiadasz kilka produktów, posiadasz też lampę, ale nie korzystasz z nich za często, bo z zasady lubisz, kiedy to ktoś inny robi Ci paznokcie. Natomiast dziś jest ten dzień, że trzeba wyciągnąć ten sprzęt i sobie z nim poradzić. Opcja pierwsza. Opracujemy kształt przy pomocy pilnika i buffera, odsuniemy skórki płynem do zmiękczania i kopytkiem, nałożymy bazę, klasyczny lakier i nabłyszczacz. Opcja druga. Opracujemy kształt przy pomocy pilnika i buffera, odsuniemy skórki kopytkiem i bufferem, oczyścimy. O, przy okazji widzicie, Klaudia Wam macha w odbiciu flower brusha i nałożymy cleaner, primer, bazę, kolor i top. Pilnik posiada dwie różne gradacje. 100 służy do ściągania przedłużonej lub nadbudowanej masy. 180 do pracy przy naturalnej płytce oraz okolicy skórek. Zanim zaczniemy pracować, łagodzimy ranty pilnika, żeby zminimalizować ryzyko zacięcia. Pierwszy krok. Skracamy paznokcie, najlepiej do długości naturalnej, odrośniętej płytki. Aby widzieć, ile jeszcze zostało do skrócenia, odwracamy rękę i patrzymy od spodu. Dlaczego skracamy? Ponieważ przedłużony paznokieć, któremu brakuje produktu przy skórkach, nie ma odpowiedniej konstrukcji i przeciąża naturalną płytkę. Mówiąc najprościej, odrośnięty materiał tworzy dźwignię, której paznokieć nie wytrzyma. Po ukróceniu paznokcia trzeba go wyszczuplić, ponieważ na chwilę obecną wygląda co najmniej nieforemnie. Usuwamy nadmiar masy, około 80% tego, co nam zostało. Pozostałe 20% będzie służyć jako wzmocnienie naturalnej płytki. Kiedy nasz paznokieć ma mniej więcej odpowiednią długość i grubość, zaczynamy wyrównywać uskok pomiędzy naturalną płytką a odrostem. Pamiętajcie, że tę czynność wykonujemy pilnikiem o gradacji 180. Jeśli są zapowietrzenia, to również należy się ich pozbyć. Po prostu je spiłować. Przechodząc od ściągania masy do opracowywania skórek, zmieniamy nie tylko stronę pilnika, ale również nacisk, jakim pracujemy. Pamiętajmy, że zupełnie inaczej zdejmuje się produkt, a zupełnie inaczej opracowuje go w okolicy delikatnych skórek. Następnym krokiem jest opracowanie krawędzi bocznych. Pamiętaj, żeby ich nie przepiłować. Najpierw prowadzimy pilnik na prosto, a dopiero potem delikatnie zaokrąglamy nasz ruch. Jeżeli wjedziemy pilnikiem zbyt głęboko pod krawędzie boczne, pozbędziemy się za dużo materiału i paznokieć prędzej czy później pęknie. Dodatkowo nie będzie się dobrze prezentować wizualnie. Stanie się tak zwanym kurzym pazurem. Analogicznie nie zwężamy zbyt mocno paznokci, ponieważ to również grozi naruszeniem konstrukcji i pęknięciami. Przy takiej długości jest zdecydowanie lepiej, żeby nasz paznokieć miał kształt owalny niż migdałka. Na pewno dłużej przetrwa. Spójrzmy teraz na końcówkę paznokcia, na którą mówimy linia włosa. Ta część powinna być cienka, dlatego usuwamy nadmiar masy. Uwaga! Piłujemy na prosto do powierzchni paznokcia, aby nie nadawać mu krogulczego kształtu. Poprawiamy odrobinę krawędzie i mamy gotowy kształt. Można powiedzieć, że to nasz naturalny paznokieć wzmocniony resztką materiału. Powierzchnia jest gładka, pozbyliśmy się granicy pomiędzy naturalną płytką a odrostem. Za chwilę będziemy nakładać lakier na tę powierzchnię, ale zanim to zrobimy, wygładzimy ją jeszcze bufferem i usuniemy skórki. Możemy je usunąć na dwa sposoby: przy pomocy płynu zmiękczającego albo przy pomocy buffera. Tutaj wybierzemy opcję pierwszą, a przy kolejnym paznokciu opcję drugą, żeby pokazać Wam obydwie możliwości. Po nałożeniu preparatu czekamy 2 minuty. Kopytkiem delikatnie odsuwamy skórki, a jeżeli nasze kopytko ma nożyk, to dodatkowo zeskrobujemy błonki rosnące na płytce. Wacikiem ścieramy nadmiar produktu i idziemy umyć ręce. Jeżeli odsunięte skórki są dla nas wciąż widoczne, możemy je wyciąć za pomocą cążek. Część, którą możemy bezpiecznie usunąć, jest w kolorze białym. Ta część jest martwym obrąbkiem naskórkowym. Żeby ją bezpiecznie wyciąć, przykładamy cążki na prosto i delikatnie obcinamy. Nie wjeżdżamy ostrzem pod skórki, nie zmieniamy kąta cążek podczas ich pracy, bo to może zaskutkować zacięciem. Ważny komunikat. Cążki są jak majtki. Nie pożyczamy cążek nikomu. Przestrzegając tej zasady, chronimy siebie i naszych najbliższych przed zarażeniem drobnoustrojami takimi jak grzyby, bakterie lub wirusy. Po wycięciu skórek ponownie myjemy ręce, żeby oczyścić powierzchnię. I teraz przechodzimy do malowania lakierem.
Wiem, to żadna filozofia i każdy sobie z tym poradzi, ale zobaczmy, jakie triki posiadają profesjonaliści. Nakładamy bazę lakierową, aby nie zabarwić skórki pigmentem znajdującym się w lakierze i żeby wydłużyć jego trwałość. Ocieramy pędzelek o szyjkę, żeby pozbyć się nadmiaru produktu. Kładziemy pędzelek ciut poniżej skórek, dopychamy go do góry, następnie przesmarowujemy lewy bok, prawy bok i środek. Musimy pracować dosyć szybko, żeby lakier nie zastygł w czasie pracy. Czekamy aż wyschnie, około 2 minuty. Nakładamy lakier, dokładnie tak samo jak bazę. Odsączamy jedną stronę pędzelka z nadmiaru lakieru i tą drugą stroną, która ma w sobie produkt, malujemy paznokieć. Czekamy 2 minuty, aż wyschnie pierwsza warstwa. Nakładamy drugą warstwę. Pędzelek dociskamy tylko wtedy, gdy podjeżdżamy pod skórki. Pracując po całej długości paznokcia, zdecydowanie zmniejszamy nacisk. Czekamy, aż wyschnie druga warstwa. Pora na nabłyszczacz. Nakładamy go bardzo delikatnie, nie dociskając pędzla, ponieważ jeśli lakier pod spodem jeszcze nie zdążył całkowicie wyschnąć, przy dociskaniu pędzlem powstanie smuga. Czekamy 2 minuty i voilà, gotowe. Pora zabrać się za paznokieć z uzupełnieniem. Pierwszym krokiem jest ściągnięcie koloru. Tak jak na pewno pamiętacie, pracujemy pilnikiem o gradacji 100. Drugim krokiem jest wygładzenie przejścia pomiędzy naturalną płytką a nadbudowaną powierzchnią. Tutaj mogą się pojawić zapowietrzenia, które trzeba całkowicie usunąć. Nie można nałożyć świeżej warstwy żelu na zapowietrzenie, ponieważ powstanie przestrzeń na rozwój grzybów i bakterii beztlenowych. Następnie skracamy paznokieć i nadajemy kształt. Trzymamy pilnik prostopadle do końcówki i wykonujemy łukowy ruch, aby skrócić paznokcia symetrycznie z obydwu stron. Jeśli skróciliśmy paznokieć, to automatycznie stał się szerszy, więc trzeba go delikatnie wyszczuplić, aby uzyskać spójny kształt. Kształt z góry jest ok, więc przechodzimy do przekroju. Jak widzicie, paznokieć stracił linię włosa, więc musimy ją wypiłować, pozbywając się nadmiaru masy. Pilnujemy, aby ruch pilnika był jak najbardziej na prosto, a nie w dół. Wiecie dlaczego? Żeby nie podkreślać krogulczego kształtu. Odrastające paznokcie zazwyczaj opadają lekko w dół i to również trzeba skorygować. Przykładamy pilnik na prosto do krawędzi bocznej i lekko zaokrąglonym ruchem pozbywamy się opadającej masy. Kształt mamy opracowany, więc wygładzamy go bufferem. Klaudia używa 100/180, ale spokojnie można też użyć 180/220. Przy pomocy kopytka, trzymając je pod kątem 45 stopni, delikatnie odsuwamy skórki. Jeśli będziemy trzymać kopytką na płasko i mocno wpychać je w skórki, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Wręcz przeciwnie, możemy uszkodzić macierz. Ruch nie może być gwałtowny. Jeśli wasze kopytko ma nożyk, to możecie nim zeskrobać nabłonki, które są przyrośnięte do płytki. Odpylamy powierzchnię. Teraz pora na usunięcie skórek w inny sposób niż ostatnio. Będziemy je usuwać bufferem. Uwaga! Ta metoda sprawdza się w przypadku tylko suchych skórek. Gradacją 100 ścieramy martwy naskórek. Następnie przerzucamy się na gradację 180 i wygładzamy powierzchnię tak długo, aż pozbędziemy się wszystkich zadziorów. Odpylamy powierzchnię. Jeśli masz delikatne skórki i łatwo się zacinasz, wybierz gradację 180/220. Jeśli masz krokodyle skóry, to bez problemu możesz używać 100/180, a jeśli masz mokre skórki, to tak jak pokazaliśmy w przykładzie numer 1, korzystaj z kopytka i płynu zmiękczającego. Za pomocą fioletowego cleanera odtłuszczamy paznokieć. Następnie nakładamy primer bezkwasowy, wyłącznie na odrost, a nie na całą długość. Primer bezkwasowy nie wysycha. Zawsze zostawia delikatnie mokrą warstwę, która ma działać jak taśma dwustronna. Nakładamy pierwszą, cieniutką warstwę bazy proteinowej na całość płytki i utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy drugą warstwę. Przesmarowujemy całą długość paznokcia i dokładamy wałeczek w miejsce odrostu. Oczywiście uważając na to, aby nie dotknąć skórek. Przeciągamy wałeczek na całą długość paznokcia. Jeśli zależy nam na bardzo gładkiej powierzchni, odwracamy palec, aby proteina sama się wypoziomowała, zanim trafi do lampy. Utwardzamy przez 30 sekund. Po wyciągnięciu z lampy nadchodzi czas na ewentualną korektę kształtu. To może się wydarzyć, jeśli nałożymy za dużo bazy. Tutaj w przypadku Klaudii nie ma nic do poprawy i śmiało można nakładać kolor bezpośrednio na warstwę dyspersyjną. Ale wyobraźmy sobie, że jednak jest tu jakaś nierówność. Wtedy, gdybyśmy chcieli coś poprawić, to musielibyśmy przetrzeć paznokieć fioletowym cleanerem i za pomocą pilnika lub buffera pozbyć się nadmiaru produktu bądź wygładzić powierzchnię. Pamiętajmy, że jeśli cokolwiek poprawimy pilnikiem, to nie ma wybacz. Trzeba cały paznokieć zmatowić i oczyścić, zanim przejdziemy do nakładania koloru. A jeśli o tym mowa, to zobaczcie, jaki sposób na aplikację koloru ma Klaudia. Najpierw nakłada go na całej długości, a dopiero potem dopycha do skórek. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund.
Nakładamy drugą warstwę. Najpierw po całości, potem pod skórki, ruchem podpychającym. Uważamy na to, aby nie zalać skórek. Lepiej nie dojechać pół milimetra, niż zalać i zafundować sobie zapowietrzenia. Utwardzamy przez 30 sekund. Dlaczego zalane skórki równa się zapowietrzenie? Ponieważ w momencie, kiedy paznokieć odrasta, lakier oderwie się od skórki, no i wypisz, wymaluj. To jest ten moment, w którym tak, tworzy nam się zapowietrzenie. Jeśli ten temat Was interesuje, to niebawem nagramy odcinek, gdzie opowiemy od A do Z, jak unikać zapowietrzeń, więc tak, zapraszamy. To jest moment, żeby nas subskrybować. Nakładamy na błyszczyk. Najpierw po całej długości, potem delikatnie dopychamy go do skórek i również uważamy, aby ich nie dotknąć pędzelkiem. Po wyciągnięciu ręki z lampy odczekujemy około 10 sekund, aż paznokcie ostygną. Gotowe. Teraz trzeba zrobić dokładnie to samo 9 razy i nasze paznokcie będą uratowane. Jeśli chcecie skrócić czas pracy, to można skorzystać z produktu, który jest bazą, kolorem i nabłyszczaczem w jednym, czyli Vitamin Base albo Mineral Base. Linki dotyczące tych produktów znajdziecie tutaj, ale pamiętajcie o jednym, nie ma takiej możliwości, że zrobicie te paznokcie równie pięknie i równie szybko jak w salonie. Niestety, taka prawda. Moja przyjaciółka wczoraj walczyła z odrostem i po 3 godzinach przesłała mi zdjęcie jednej ręki. Drugą będzie robić dzisiaj. Kochani, tak to właśnie bywa, że kiedy chodzisz na paznokcie do specjalisty, do profesjonalisty, to on je robi szybko, dokładnie i pięknie. Ty, jeżeli chcesz to odtworzyć, to przyszykuj sobie na to co najmniej pół dnia. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy pomogliśmy się Wam uporać z odrostem do czasu kolejnej wizyty w salonie. Dzięki za uwagę. Cześć!